Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj pierwsza część spaceru po rabatach w końcu sierpnia. Już niedługo lato się skończy. Na razie mamy ciepełko i cieszmy się z tego ciepełka, bo jest za darmo. Na początek mój piękny irysek Immortality. To jest już czwarta gałąź, która tutaj kwitnie. Co ciekawe, on mi wypuszcza pojedynczo te gałęzie. Także kwitnie już bardzo długo. Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz jesienią pokazywałam filmik z tym iryskiem, ale może już miesiąc i to jest właśnie ta czwarta gałązka. Kwiaty tego iryska są bardzo duże, tak w porównaniu do mojej ręki. Zobaczcie, one mają średnicę tak gdzieś 18 cm. Są naprawdę prześliczne i pięknie pachną. Bardzo mocny zapach i myślę, że tego iryska przesadzę gdzieś na rabaty. Tutaj jest jeszcze jedna gałązka, która będzie kwitła po tej, która teraz jest w pełni rozkwitu. Także naprawdę super irysek. Miesiąc kwitnienia w tym jesiennym rzucie to jest naprawdę długo. Tutaj za iryskiem są liliowce, które przycięłam po kwitnieniu. One teraz już mają piękne, zdrowe liście. Bardzo ładne, duże kępy. Przycięte były tak około miesiąc temu. Około 4 tygodni. I po 4 tygodniach wyglądają właśnie bardzo ładnie. Tam dalej są moje ogóreczki, które siałam w połowie lipca i dzisiaj zebrałam, no tak chyba ze 2 kg czy 3 kg tych ogórków, tak mniej więcej. I to będą chyba pierwsze ogórki, które uda mi się zakisić w tym roku, ponieważ pierwsze krzaczki ogórków padły bardzo szybko. Jeszcze dobrze nie zaczęłam ich zbierać, a one już niestety złapały chorobę i nie dało się ich uratować w żaden sposób. W krótkim czasie padły. Tutaj mam taki krótki rządek fasolki szparagowej, którą dosiałam. To jest Golden Tipi. Bardzo fajna odmiana, bardzo smaczne strączki, zupełnie niełykowate. Nawet takie starsze strączki nie mają w ogóle tego łyka, więc jest bardzo smaczna. No i tutaj są buraczki, które będę musiała jakoś przerobić na zimę. Powoli staram się to robić w miarę wolnego czasu. I przechodzimy dalej. Tam moje pomidorki, trochę podeschnięte, odrobinę ich osłabiła zaraza ziemniaczana, ale na razie jeszcze jakoś się mają. I tutaj moje siewy z połowy lipca, sałata, buraczki na botwinkę, no i 2 rządki szpinaku, który tak średnio troszkę powschodził, może jest mu za gorąco. Teraz przejdziemy do ozdobnych rabat. Tutaj jest moja rabata z dziewanną. Dziewanna cały czas kwitnie. Troszeczkę ją poprzycinałam i wypuszcza nowe pędy. Na dole jest czyściec wełnisty, który stworzył już taki spory dywan i w przyszłym roku będę musiała go tutaj usunąć, ponieważ tam jest ta hortensja konfetti. Ona jest nieduża i ten czyściec mógłby jej przeszkadzać. Także tutaj troszeczkę tylko usunę tego czyśćca. Ale moja dziewanna cały czas kwitnie. Trochę pousuwałam tych pędów takich, bo już się bardzo długie porobiły. Taki pająk z niej wyszedł, więc część usunęłam. Ale co ciekawe, na tej dziewannie wyrastają mi tutaj nowe gałązki. Jeżeli pogoda będzie ładna, to ona będzie kwitła i kwitła. Gdyby nie przyszedł mróz w zimie, no to przypuszczam, że kwitłaby do przyszłego roku. Co ciekawe, ona w ogóle nie zawiązała nasion. Chyba do zapylenia potrzebuje drugiego osobnika, a u mnie jest tylko jedna roślina. Ale za to pojawiają się takie
takie pączusie i z tych pączków wyrastają listki, a następnie wyrastają nowe gałązki z kwiatami. Także roślinka kwitnie cały czas i te kwiaty rozświetlają mi rabatki. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. I przechodzimy. Tutaj jest róża, to jest prawdopodobnie odmiana trojka. Ona w tej chwili zbiera się do drugiego kwitnienia. Widać, że już jeden pączek jest lekko podbarwiony. Ładnie poodbijała po tym pierwszym kwitnieniu. I tutaj dalej, tu będę musiała przyciąć tę piwonię, to jest Rosea plena. Liście ma już paskudne, więc no tak myślę, że powinnam ją przyciąć, po prostu nie będzie tutaj robić takiego brzydkiego zamieszania. A już chyba zgromadziła wystarczająco dużo składników pokarmowych. Co muszę zrobić na tej rabacie? Na pewno muszę tutaj przód przebudować. Tu były poziomki, ale te poziomki jakoś tak dosyć średnio rosną, można powiedzieć. Chyba zaatakowały je roztocza i po prostu te krzaczki zrobiły się takie jak gdyby karłowate. Także tutaj będzie zmiana. Ten rozchodnik będzie przeniesiony tutaj do przodu, ponieważ rabata mi się poszerzyła i on wylądował teraz w środku. Ten miskant to jest odmiana Rabi Cute. Przepięknie się mi przebarwia na taki kolorek bordowy, bardzo ładny, nieduży i myślę, że go podzielę, ale to chyba wiosną, na 2 albo 3 części. Także będę miała 2 lub 3 te miskanty i wtedy jeden ten miskant wyląduje tam zamiast tego rozchodnika. Natomiast trzeci tutaj zamiast tego liliowca to jest odmiana Mini Pearl. Tutaj ma dobre stanowisko i rośnie o wiele większy. Te rośliny przycięłam tak około 10 dni temu, ponieważ one kwitły dużo dłużej, więc dopiero 10 dni temu je przycięłam i już mają takie bardzo ładne młode liście i ładnie wyglądają. Za liliowcami kwitną tutaj moje róże. I to jest Mary Ann, renesansowa róża. Przepiękny jest ten świeży pęd o bordowych liściach. Bardzo mi się podoba. I pączki róży są w tym roku naprawdę ładne, jeżeli chodzi o to drugie kwitnienie. Pierwsze kwitnienie pączki były paskudne. Nie wiem, albo je coś jadło, albo zostały uszkodzone przez ten wiosenny przymrozek. Natomiast te pączki są naprawdę prześliczne w tym roku. W ubiegłych latach było odwrotnie, wiosenne pączki były ładne, natomiast te jesienne były brzydkie. Z tyłu jest różyczka mała Apache. Ona kwitnie w zasadzie cały czas, trzeba tylko usuwać te przekwitnięte kwiaty. No i róża Botticelli, która też już teraz bardzo ładnie kwitnie. Tak wyglądają kwiaty z bliska. Bardzo ładne, bardzo dużo pączków wybijanowych. Tutaj już część przekwitła, ale cały czas rozwijają się nowe pączki. Bardzo wdzięczna odmiana. Tutaj z przodu rośnie róża Charles Austin, która też pojedynczymi kwiatami teraz kwitnie. Tutaj taki piękny kwiat, który niedawno się rozwinął i jeszcze nie zdążył zblednąć. Bardzo ładna różyczka. Z przodu rabaty rośnie róża Hope of Humanity. Bardzo ładna, o mocnym kolorze i bardzo długo, obficie kwitnąca. Ona cały czas zawiązuje nowe bukiety kwiatów. Tu jest taki świeży bukiecik. Tutaj będzie dopiero bukiecik, a to już trzeba będzie wyciąć. I przechodzę dalej wzdłuż rabaty. Tutaj jest ketmia syryjska, która cały czas kwitnie. Tych kwiatów już nie zostało zbyt dużo. To już są takie ostatnie pączki, które się rozwijają, ale cały czas jest naprawdę ładna. Sieweczka sama mi się tutaj w ogrodzie wysiała. W przyszłym roku myślę, że ją podetnę bardziej na drzewko, na wiosnę
i dzięki temu będzie wyglądać tak bardziej uporządkowanie. Nie będzie to takie krzaczysko, tylko tutaj będzie pieniek, kilka gałązek i dalej będzie korona. Na pewno muszę podciąć brzozę, która jest nad nią. Podetnę ją wyżej i skrócimy ją od góry, żeby ta brzoza nie rosła bardzo wysoko, bo po prostu później będzie problem. Lepiej ją przycinać. I tutaj jest kalina Sargenta, odmiana Onondaga. Też będę musiała ją przyciąć w ten sposób. Spłaszczyć ją, ponieważ tutaj mi już przejście zarasta. Trzeba się uchylać, żeby przejść koło niej. Tutaj jest druga rabata. To jest rabata z moimi irysami. Między tymi irysami rosną róże. Tutaj jest róża Artemis, która bardzo ładnie kwitnie. To jest drugie kwitnienie. Piękne bukiety kwiatów, takich w leciutko kremowym kolorze. One nie są duże, te kwiaty, tak mniej więcej 7-8 cm średnicy, ale jest ich bardzo dużo. I tutaj jest róża Schloss de Eutin. Ten pęd akurat jest taki pochylony, położył się na tui, ale zostawiłam go, już nie kręcę nim, ponieważ mógłby się wyłamać. Natomiast tutaj są nowe pąki. Ten pęd też jest dosyć wysoki. Przepiękny jest akurat ten kwiatek, ponieważ ma takie ciemne, malusieńkie, wąziusieńkie paseczki dookoła kwiatków, dookoła płatków. Jest naprawdę bardzo ładny. I różyczka Nina Renaissance, przepiękna, kremowa. Różyczka renesansowa, dosyć wysoko wyrosła w tym roku, tak mniej więcej około 130 cm ma ten pęd i na razie jest w pąkach, ale już niedługo będzie bukiecik. Tutaj jest hortensja i to jest hortensja Silver Dollar. W tym roku mi się nie wyłożyła po deszczach. Związałam ją sznurkiem, tak na wysokości około 2/3 pędów i od czasu do czasu sznurek zakręciłam dookoła pędu, żeby nie opadał na dół. I w zasadzie to wystarczyło, żeby ta hortensja wyglądała ładnie i nie wyłożyła się po deszczach i po wiatrach. Przechodzę dalej. Tutaj na dole jest róża Candyman. Ona teraz się dopiero zbiera do powtórnego kwitnienia. Miała kilka kwiatków takich pojedynczych po głównym kwitnieniu, ale teraz widzę, że te pąki tak rozwiną się bardziej w jednym czasie. No i na górze jest żylistek Strawberry Fields, różowy, bardzo ładny w czasie kwitnienia. I tutaj jest grupka z mieczykami. Mieczyków nie będę wykopywać, zostały na poprzednią zimę, zostaną też na tą zimę, zobaczę. Jeżeli przeżyją, no to będzie dobrze, jeżeli nie, to nie mam do nich jakiegoś takiego sentymentu, żeby wykopywać, wkopywać. Ładnie kwitły. W tym roku bez tego wykopywania kwitły ładniej niż w ubiegłym roku. Także były mocniejsze rośliny, ale mam mieszane uczucia co do mieczyków. Na zdjęciach wyglądają ładniej niż w ogródku, przynajmniej u mnie. Przechodzę dalej. Tutaj mam duże plany wobec tego pustego placu, ponieważ tu mi się zrobiła jakaś taka wielka łysina i przypuszczam, że tutaj na brzegu posadzę rządek mojej żurawki marmeladę. Zrobiłam sporo sadzonek, więc będę miała co wykorzystać. No i co? Muszę usunąć tamten liliowiec spod spodu, ponieważ on no niestety tam ma bardzo słabe warunki. Ten żylistek, tuja, która jest tutaj obok, to wszystko zacienia, a liliowce lubią światełko. I tutaj też liliowce, które wypuściły nowe liście po przycięciu, które
zrobiłam po kwitnieniu. I naparstnica, nawet nie wiem, czy to jest jedna z tych, która już kwitła w tym roku, czy nie. Tak, ona już kwitła w tym roku, ale po kwitnieniu nie czekałam, aż nasiona się zawiążą, aż dojrzeją nasiona. Przycięłam pęd i teraz mam znów rozetę liści. I tutaj też naparstnica, która wypuszcza krótkie, małe pędy z kwiatuszkami, kilka kwiatuszków na takim pędzie i też była przycięta krótko po kwitnieniu, żeby właśnie nie zawiązywała nasion. Zostawię tutaj część tych torebek nasiennych, żeby mi się rozsiewały i wtedy będę miała mocne, zdrowe siewki. No a tutaj jest młoda roślina naparstnicy z piękną rozetą liściową. Tutaj jest tuja, to jest tuja Hoseri, też pięknie się wyrównała po wiosennym cięciu i jest teraz taką ładną kulką. Natomiast tamte tuje to jest odmiana Bowling Ball, one rosną silniej, więc trzeba je ciąć mocniej, ale mają bardzo ładne te pędy, szmaragdowe i takie delikatne, coś jak Golden Taffet, ale Bowling Ball jest bardzo odporna na mróz. Golden Taffet lubi przemarzać, natomiast ta jest bardzo odporna. I przechodzimy tutaj do tej poprzedniej rabaty, na której rosły róże. Tu jesteśmy znów przy tej ketmi syryjskiej, która kończy kwitnienie, ale te kwiatuszki cały czas wyglądają ładnie, są duże, więc dobrze widoczne, różowe. Tutaj jest siewka ketmi syryjskiej, która dopiero ma zamiar zacząć kwitnąć. I nawet wypuściła tutaj, jeden kwiatek już się rozwinął. I to jest taki kwiatuszek w kolorze różowym, lekko lila. Bardzo ładny. Ładnie wygląda. Tutaj ma jakieś takie falbaneczki jakby. Będę musiała przesadzić te siewki, tę i tę, żeby znaleźć im inne miejsce, ponieważ tu będą miały za ciasno. Lilak palibin, który będę prowadziła w formie kuli. W ubiegłym roku przycięłam go krótko i w tym roku powybijały te ładne pędy, a w przyszłym roku zaraz po kwitnieniu te pędy poskracam, wtedy on się zagęści i będzie można go właśnie przycinać w taką piękną kuleczkę. I tutaj jest lwia paszcza, która zimowała mi w ogródku, bardzo ładnie kwitnie i tam też są lwie paszcze, tamte są w kolorze takim różowym i lekko łososiowym. Bardzo ładne roślinki, ale gdybym teraz sadziła, to myślę, że posadziłabym jednak te odmiany niskie. I tak się zastanawiam, może w przyszłym roku na wiosnę kupię nasionka właśnie takiej niskiej odmiany i posadzę te niższe roślinki. Te się bardzo wykładają, tak jak zresztą widać. Trzeba by im dawać podpory, no a tak wszystko podpierać w ogródku, to już później nie wygląda to ładnie. Miskant Grosse Fontaine teraz już jest w pełni kwitnienia. Przepiękny pióropusz z tych kwiatostanów. Teraz mają kolor taki złotawy, lekko srebrny. No coś takiego. Wygląda bardzo ładnie, nie wymaga podwiązywania. Sam z siebie tworzy taką piękną, zwartą kępę. Były wiatry, były deszcze i on się nie rozłożył na boki. Cały czas wygląda bardzo ładnie. Tutaj jest miskantowa pomyłka. Miał być Dronin Ingrid. No jest taki nieznajomy, ale też pięknie wygląda. Jest na tyle wysoki, że z okna ponad tymi wszystkimi krzewami, które tam dalej rosną, po prostu widzę taką srebrną chmurkę. Więc naprawdę fajny jest i może tu zostać, przynajmniej na razie. Ewentualnie później będziemy się z mężem męczyć. Znaczy mąż się będzie męczył, a ja będę go dopingować. Ale na razie zostaje.
I tutaj jest miskant, który kupiłam jako Red Chief. No ale teraz to ja już też nie wiem, czy to jest Red Chief. Wiecie co, że no ręce opadają. Jest całkiem taki blady. Nic się nie przebarwia. No jest niższy, więc być może to jest Red Chief. Ale ładnie wygląda. Zwarta kępa. Wąziutkie liście, takie delikatniejsze w wyglądzie w porównaniu z tym, który jest tutaj obok, więc zostaje. Hortensja Firelights nie przebarwiła się w tym roku w ogóle. W sumie to już chyba przestanę szukać takich hortensji, które się ładnie przebarwiają. To jest loteria. Firelights powinna być bordowa. Z białej zrobiła się zielona, coś tam leciutko zaczyna się podbarwiać, ale to nie jest taki kolor, jaki jest pokazywany na zdjęciach. Więc ostatnio nawet wyrzuciłam z koszyka Allegro wszystkie hortensje takie, które się mają przebarwiać. W sumie najbardziej niezawodna to jest chyba jednak ta hortensja Limelight. To jest po prostu terminatorka, przepiękna, mocna. Można ją trzymać jako krótką, taką niską roślinę. Można ją wyciągnąć, tak jak ja tutaj, na prawie 3 metry i też jest w porządku. Także wydaje mi się, że przestanę szukać już jakichś cudownych odmian hortensji. Tutaj jest naparstnica, która się wysiała sama. Ona jeszcze nie kwitła w tym roku, więc w przyszłym roku będzie miała pierwsze kwitnienie. Rozeta jest bardzo silna i na pewno kwiatów będzie bardzo dużo. Będą to bardzo mocne kwiatostany. Tutaj jest lawenda. Miałam więcej tych krzaczków lawendy, ale niestety powypadały. U mnie w ogródku jest ziemia ciężka, lesowa, w czasie deszczów mocno trzyma wodę, zatrzymuje tę wodę i po prostu lawendy u mnie się nie sprawdzają. No ale teraz to drugie kwitnienie jest bardzo ładne. I w ten sposób obeszliśmy 2 rabaty w moim ogrodzie. Na dzisiaj to już wszystko, ponieważ filmik byłby bardzo długi. Kończę filmik moją dziewanną, stale kwitnącą. Dziękuję bardzo za obejrzenie i zapraszam na następny. Do zobaczenia.